80% w Niemczech, 75% w Austrii. To nie jest zawartość wody w miodzie, tylko ilość wykrytych fałszywych próbek miodu w niemieckich i austriackich marketach. Nowatorska metoda badań DNA miodu zbiera swoje żniwa i zaczyna czyścić rynek miodu w zachodniej Europie. Na przerażające wyniki zareagowała największa organizacja w Europie FIDM, która skupia wokół siebie niemal wszystkie stowarzyszenia reprezentujące importerów i przetwórców miodu, w tym Stowarzyszenie Polska Izba Miodu. Organizacja opublikowała 2 dokumenty, które w maksymalny sposób mają uderzyć i podważyć wiarygodność badań DNA miodu. Badań, które wykrywają i pokazują skalę zafałszowania rynku europejskiego, które jednak nie mają jeszcze zatwierdzonej akredytacji jako metodologii badań miodów. Publikacja FIDM przyniosła połowicznie zamierzony efekt, ponieważ większość sieci sprzedaży i marketów w Niemczech powielają przedstawione argumenty i nie wycofują fałszywych produktów ze sprzedaży. Całkiem inaczej wygląda sytuacja w Austrii, gdzie temat jest bardzo rozwojowy. Na 31 próbek tylko 8 było prawdziwych. Pobieranie próbek odbywało się pod nadzorem prawnym i wykonano 2 niezależne analizy w estońskim laboratorium Celvia i austriackim Synsoma. Wyniki były identyczne w obu laboratoriach, dzięki czemu analiza DNA miodu została potwierdzona jako wiarygodna i naukowo uzasadniona. Supermarkety postrzegane są jako ofiary, ale muszą wziąć na siebie odpowiedzialność. Sieć Spar i Rewe usunęły z półek podejrzane produkty. Dodatkowo eksperci w dziedzinie kryminalistyki ekonomicznej podkreślają, że analiza DNA jest dobrze ugruntowaną i wiarygodną metodą. Dzięki badaniom DNA zapadają wyroki dożywotniego pozbawienia wolności, a w medycynie DNA ratuje życie. Czy to za mało, aby badanie było wiarygodne w tak błahej branży jak branża miodowa? Panie ministrze Kołodziejczak, Wysoka Izbo, do dzieła! Eksperta bądź prawnika na naszym krajowym podwórku będzie również potrzebował prezydent największej organizacji pszczelarskiej w Polsce, Tadeusz Sabat. Jak donoszą moje wścibskie trutnie, w oddziale Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pod sygnaturą akt 25/1407 znajduje się teczka tajnego współpracownika Tadeusza Tomasza Sabata, urodzonego 20 marca 1951 roku o pseudonimie operacyjnym Pszczółka. Zawartość obejmuje 1 tom akt, które powstały w latach 1982-1985. Na tą chwilę nie mam informacji o zawartości teczki. Nie wiem, czy współpraca była umyślna, czy prezydent był nieświadomym źródłem informacji, jednak określenie TW jest oznaką wyrażenia woli współpracy. Sprawę w trybie pilnym należy jak najszybciej wyjaśnić, bo rzuca to cień na działalność związku i przyszłe ważne decyzje. Proszę o jak najszybsze oświadczenie i pilne wyjaśnienie sytuacji, bo jako nowy członek Polskiego Związku Pszczelarskiego mam prawo takich informacji się domagać.